Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania niezwykle ważnego i pięknego orędzia Jezusa Chrystusa, przekazanego do siostry zakonnej Medarda. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu, które trafia do serca każdego człowieka. Dusze, gdybyście widziały bliskość naszą, mojej Matki Niepokalanej, całych chówców anielskich i wszystkich świętych i to ciągłe świętych obcowanie, o jakże inne byłoby życie wasze. Byłoby to życie rodzinne, którego tak pragniemy. Dlaczego pragnę intronizacji? Dlaczego pragnę poświęcenia rodzin? Dlatego, abym żył z wami z całą Trójcą naszą świętą. Wasze życie byłoby w niebie. Cierpienia wasze nie byłyby tak ostre, łzy wasze nie byłyby tak gorzkie na wspomnienie, że macie Boga za Ojca, Matkę Niepokalaną za Matkę i wszystkich świętych za braci, i raj stałby się na ziemi. Dużo jest załamań w waszym życiu, dużo grzechu, dużo nerwowości, bo jesteście ciągle zapatrzone w siebie, w to życie doczesne. Nie macie tej głębokiej wiary, tej wiary, że żyjemy w was i obok was. Ciągle się pytacie, czy jest życie pozagrobowe, czy jest Bóg, czy jest jakieś odpocznienie po tych trudach i walkach tego padołu płaczu. Nie myślcie o tym, że grób, śmierć to rozłączenie. Przeciwnie, to narodziny, to radość. Dusze nie odchodzą hen daleko, ale są z wami jeszcze bliżej jak tu na ziemi, bo są w łasce naszej. Są to dusze święte i pragną wam pomagać, i więcej jeszcze wam pomagają, bo są w stanie łaski. Gdybyście miały tę głęboką wiarę, widziałybyście ich pomoc na każdym kroku, ich miłość o wiele większą i gorętszą. Nie wiecie o tym, że się prawie o nich ocieracie. Spojrzyjcie okiem wiary, wznieście serca wasze w przestronność, a przez pryzmat całej Trójcy naszej zobaczycie swoich najukochańszych, zobaczycie cuda, które się dokonują w waszych sercach, w waszych rodzinach, w waszym otoczeniu. Proście ich, módlcie się do nich, a otrzymacie wiele, bo to są dusze najdroższe sercu mojemu. Powiecie, jak to może być? Jak dojść do tego, aby widzieć Boga, a w Bogu wszystkich, których kochamy? Aby dojść do tego, trzeba przyoblec się w miłość. Trzeba się wyzuć ze swojego ja. Trzeba być ślepym dzieckiem. Trzeba mieć ślepą wiarę i wiedzieć o tym, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Aby dojść do tego zjednoczenia z nami, abyście żyli z nami, abyśmy byli jedno, trzeba, jak już wam powiedziałem, oddać tę wolę waszą pod wolę naszą, i trzeba oddać nam tę chwilę obecną. Trzeba dać nam chwilę obecną i żyć tą chwilą. Spytacie się, co damy? Co możemy dać, jak nie widzimy nic, tylko swą nędzę, grzechy, rozterki, załamania, to ciągłe szukanie czegoś, co same nie wiemy. Właśnie żądamy tego. Dajcie nam grzechy wasze, dajcie nam zmagania wasze, dajcie nam łzy, dajcie nam radości. Aby wam to uprościć, nauczę was tej małej drogi, tego skrótu do świętości i powiem, jak się to czyni. Świętym może zostać każdy. To nie jest wymysł, to nie jest egzaltacja, to nie jest jakiś entuzjazm, to nie jest bujanie w obłokach. To jest wasz święty obowiązek, to jest wasze prawo, że takimi macie być, bo, jak już powiedziałem, świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz niebieski świętym jest. Doskonałymi bądźcie. To jest wasz obowiązek, bo jesteście na obraz i podobieństwo nasze stworzeni. Aby zostać świętym, powiedziałem wam, trzeba być spowitym w miłość. Aby być świętym, trzeba oddać wolę pod wolę naszą i trzeba dawać to, co możecie.
Każdy może zostać świętym: ojciec, matka, dzieci, młodzieniec, dziewica, król, podwładny, zakonnica, urzędnik, robotnik, służąca, kapłan, żebrak, bogaty, ten, co stoi na wysokim poziomie, filozof, prostaczek, niedowiarek i wierzący. Nie każdy jest powołany do życia ostrego, do życia ciągłych, nadzwyczajnych umartwień, do życia pokutniczego. Nigdy nie zmuszamy, aby ktoś szedł za nami, aby ktoś był zmuszany, ale tak, jak powiedziałem do młodzieńca: jeżeli chcesz, pójdź za mną. To znaczy, daj mi Twoją wolę, a ja Cię uświęcę. Świętość jest waszym obowiązkiem, prawem, ale nie zmuszonym. Dusza może nas kochać, albo nie, może być ciągle pogrążona w naszej miłości, a może iść na zatracenie. My dajemy wszystko. Ja stałem się człowiekiem, dałem życie za dusze ludzkie i nikt nie może powiedzieć, że nie ma łaski, bo dajemy wszystko, aby dusze stały się odbitkami naszymi. Zostałem w tabernakulum z żywym sercem, z ciałem i krwią, żeby duszom pomagać, żeby przychodziły czerpać u mnie zdrój życia. Pozwalam na to, aby mnie pożywały, aby się przemieniały we mnie, a ja w nich, aby się ciągle oczyszczały, kąpały we krwi mojej, aby były silne, pożywając ciało moje, ten chleb żywota, który daje życie. Dusze wszystko mają, mają skarby łask. Są jakby przy obfitym stole, tylko od nich zależy, aby wyciągnęły rękę i nasycały się tymi łaskami, które daje cała Trójca nasza święta. Dusze krwią moją odkupione. Błagam was przez miłość mego Ojca, Ojca waszego, przez miłość Matki mojej, Matki waszej, tej Matki pięknej miłości, jednoczcie się z nami. Bądźcie dziećmi naszymi. Pragniemy żyć z wami tak, jak w rodzinie. Dawajcie nam to, co dajecie rodzinie, to jest kochajcie nas i dawajcie nam tę szarzyznę dnia waszego, te wasze kłopoty, te wasze cierpienia, zmagania. Zacznijcie sobie dzień od powitania nas. Niech pierwsza myśl wasza uleci przed nasz tron i wpadnie jako iskra w całą Trójcę naszą. Ta myśl to jest sekunda czasu. To jest podniesienie ducha waszego i złączenie z duchem naszym. To tylko jeden akt, jedno westchnienie: o Boże, Ojcze nasz, kocham Ciebie. Ta iskra, wpadając w ognisko naszej miłości, odnajdzie jakby echo. Za ten jeden akt miłości, zapalamy serca wasze takim pożarem, że płonąć będziecie, a nie zapalicie się. Najpiękniejsza modlitwa, najprzyjemniejsza nam, to mowa serca waszego z mową naszą. To jakoby oddech i wydech miłości naszej i miłości waszej. Na taki akt może zdobyć się każdy. Tu nie ma wysiłku, tu nie ma umartwień, tu was nikt nie widzi. Czy klęczycie, czy siedzicie, czy budzicie się ze snu. Tu wasza miłość własna jest jakby zdeptana, tu jest rozmowa dusz. Abyście zrozumiały lepiej, co jest oddanie chwili obecnej, oto teraz będę wam mówić, jak macie postępować, jak zostać świętymi, to jest zjednoczonymi z nami, i jak każdy w swoim zawodzie może to wypełnić bez wielkich wysiłków, i w ciągłym ukryciu, a w ciągłym zjednoczeniu z nami. Zacznijmy od rodzin, od matki. Matka zajęta wychowaniem dziecka powie: ja nie mam czasu na skupienie, na modlitwę. Ja nie mam czasu, aby iść do kościoła, bo wszystkie ciężary spadają na mnie. Jeżeli nie może, jej pragnienie, aby wielbiła nas w kościele, aby była skupiona, jej pragnienie, aby szła przed tabernakulum wypłakać swoją duszę i złożyć tam wszystkie kłopoty, ten jej akt tego pragnienia nam wystarcza. Ona jest matką, ma obowiązki wypełnienia tego, co daną chwila od niej żąda.
niech ona będzie jasnym promieniem w ognisku domowym, niech ona będzie miłością dla męża, dla dzieci i tym słońcem całej jej rodziny. Niech da nam kłopoty swoje w wychowaniu dzieci, niech nam da te zmagania, co każda chwila od niej żąda i te troski, te wszystkie jej cierpienia. To jest najpiękniejsza modlitwa i najpiękniejsze zjednoczenie z nami, bo wszystko co czyni, czyni dla nas. Gdy cierpi, niech da cierpienie. Gdy raduje się, niech odda radości. Niech jej ognisko domowe będzie zapalone naszą miłością, miłością bliźniego, rodziny, miłością całego otoczenia. I ta matka niech będzie spokojna, bo gdy dzień jej minie w ciągłych utarczkach, ale ten dzień będzie oddany nam, gdy znowu po całej pracy dnia odda nam tę wieczorną chwilę obecną i zjednoczy się z nami, wołając: o Boże, Ojcze nasz, oddaję Ci wszystko, siebie i moich najdroższych i tę pracę. Błogosław nam i miej nas w swojej opiece. Jeżeli dała nam chwilę obecną z miłością, to znaczy dała nam wszystko, co mogła dać. Jeżeli będzie mogła i będzie więcej czasu, da nam więcej. Ojciec, pracujący cały dzień, w czasie swojej pracy nie może się ciągle jednoczyć z nami, bo praca jego jest wyczerpująca, praca mozolna. Prosimy go tylko o to, żeby, gdy obudzi się, złożył wszystkie trudy w ręce nasze, prosił o błogosławieństwo. I gdy wchodzi w swój dom, niech nie będzie to jakiś pan, którego się wszyscy boją, ale niech wejdzie jak ojciec. Niech stara się osłodzić ciężki trud swojej żony. Niech jej pracę i poświęcenie uzna. Niech w dzieci swoje stara się wpajać i mówić im, że oprócz niego mają Ojca w niebie, który się troszczy o nich, i niech w serca ich wkłada miłość naszą, a damy mu łaskę, że te młode latorośle będą żyć na chwałę naszą i na pociechę swoich rodziców. Pragnę, aby dzieci były święte. Jeżeli co kocham najwięcej na ziemi, to dziecko. Takowych jest Królestwo Niebieskie. Bo gdyby matki, wychowawcy wiedziały, jak drogocenną przede mną jest dusza, o jakżeby pielęgnowały te kwiaty, by żaden pył ziemski nie osiadł na nich. Każde dziecko jest dobre już przez swoją prostotę, niewinne, jest święte. Potrzeba je pielęgnować jak ten piękny kwiat, aby żaden pył brudu nie osiadł na nim. Matka powinna od zarania życia pomagać nam do rozmnożenia łaski, którą dajemy dziecku, aby było niewinne, powinna go strzec jako źrenicy oka swego. My jej damy łaski, jeżeli o to prosić będzie. A w dzieci niech wpaja, aby łączyły się z nami przez krótkie akty miłości, aby starały się być posłuszne swoim rodzicom, swoim przełożonym, miłymi dla rówieśników. Dziecko jest rośliną, którą można nagiąć na wszystkie strony, jeżeli jest w dobrym otoczeniu, stanie się świętym, złe otoczenie stara się wydrzeć skarby niewinności. Dzieci kochane, dzieci serca mego. Starajcie się, abyście w rodzicach waszych i przełożonych widziały mnie, kochały ich jakbyście mnie chciały kochać, słuchały ich jakbyście mnie chciały słuchać. Pragnę najwcześniej spoczywać w sercach waszych. Proście waszych kierowników duchownych, aby wcześnie was przygotowali do zjednoczenia ze mną w Komunii Świętej. Tak pragnę żyć w was od zarania życia waszego. Pragnę mieć w sercach waszych ogród kwiatów upajających, i na śnieżnych liliach waszych dusz pragnę spoczywać, udzielać wam łask, abyście się coraz ściślej zjednoczyły ze mną, abym mógł śmiało o was powiedzieć: takowych jest Królestwo Niebieskie. Droga do waszego uświęcenia jest bardzo krótka, pragniemy od was tylko miłości, posłuszeństwa, tych małych ofiarek waszych, tych kwiatów drobnych, chociaż czasem są i ciernie, to znaczy przełamywania się wasze, aby stać się piękniejszym.